Ciociu! Ależ przystojni! Ciociu Agato! W moim wieku nie muszę ukrywać się z podziwem dla mężczyzn. Kto to? Irokezi. Przyjaźni? Nazywam ich jadowitymi wężami. Są przyjaciółmi, póki nie gryzą. Według Jonathana są pokojowo nastawieni. To artysta nie chce widzieć wszystkiego. Wąż pozostanie wężem. Będą problemy? Nie wiadomo. Trzeba uważać, zwłaszcza z tymi Taskarorowami z południa. Mówiłeś, że to Irokezi. No tak. Francuzi tak nazwali grupę Indian, do których należą m.in. Mohawkowie, Taskarorowie i inni. To teren Mohawków. To ci z ogolonymi głowami. Ci z długimi włosami to Taskarorowie. Mohawkowie są bardzo bitni, niepokonani w walce. Kiedy będziemy w Fort Odlin? Jeśli nie będzie problemów, to w południe. I jesteśmy. Jak wyglądam, ciociu? Jak dama idąca na herbatkę. Wujowi chyba się nie podoba. Kobieta z makijażem jest groźniejsza od Mohawka. My jednak mamy więcej pod skalpem. Sierżancie? Tak? Niech jadą do zbrojowni. Proszę dopilnować rozładunku. Tak jest. Coś cennego? Muszkiety i proch. Tam dopiero jest skarb. Chyba dobrze strzeżony. Może strażnik chce odpocząć. Przepraszam. Panie pozwolą, że się przedstawię. Kapitan Langley, dowódca fortu. Jak się pan miewa? Moja bratanica Cynthia Stanhope. Ja jestem Agata Stanhope. Przyjechałyśmy do malarza Jonathana Adamsa. Zna go pan? Tak. Gdzie mieszka? Co to za mina? To narzeczony mojej bratanicy. Oczekuje was? Nie, to ma być niespodzianka. Z pewnością będzie. Gdzie go znajdę? Chwilka. Clem Jones, podejdź tu. Tak, kapitanie? Te panie szukają Jonathana Adamsa. Jak wszystkie. Pani Cynthia to jego narzeczona. Nie. To nie jest śmieszne. On wie? Nie przyjechałyśmy tu omawiać spraw prywatnych. Chcemy tylko wiedzieć, gdzie go znajdziemy. Dziękuję. Bardzo proszę. Kapitanie, gdzie jest Adams? Gdzieś tam. Z tymi strasznymi Indianami? Nie są straszni, to teraz nasi przyjaciele. To bardzo nieodpowiedzialne, że pozwolił mu pan iść samemu. Nie jest sam, wziął krowę i moją córkę Gretę. Wszystko mnie boli. Wybacz. Odpocznij sobie.
Jestem przepiękna. A krowa? Jak to krowa? Czemu się śmiejesz? Zawsze śmieję się z innymi, taka moja natura. Płaczesz też? Kobieta uwielbia płakać prawie tak jak się śmiać. Cudownie. Wiem. Ciągle masuję tak ojca. Chyba potrafisz uszczęśliwić mężczyznę. To też moja natura. A co z pocałunkiem? Odwzajemniam go. Cudowna ta twoja natura. Cieszę się. Taką dziewczynę powinienem poślubić. To miłe słowa, ale jestem dla ciebie za głupia. Niech Bóg chroni mnie przed bystrymi kobietami, nie takimi jak ty. Za 10 lat będę gruba jak mój ojciec. Poślubię farmera głupiego jak ja i będę z nim do śmierci. Chyba jesteś najmądrzejszą kobietą, jaką znam. Cieszę się. Kto zaprowadzi mnie do wodza Kołanena? Króliki nie mówią, ale ludzie tak. A wrona kracze z najwyższej gałęzi, bo boi się zejść na ziemię. Teraz odpowiesz? Czemu chcesz go widzieć? Od kiedy wielki Kołanen pozwala chłoptasiom wybierać mu gości? Masz za długi jęzor. Nie skrócisz go. Wasze prawo mnie chroni. Jestem Kijoga, jego syn. Przekażę mu wiadomość. Przekaż ojcu ostrzeżenie. Przed czym? Więcej osadników i muszkietów. Blada twarz Butler ma ostrzeżenie przed osadnikami i muszkietami. Witaj, Kołanenie. Ponoć masz ostrzeżenie. Liczby mówią same za siebie. Do fortu przybyło dziś 61 osadników i nowe muszkiety. Czemu to ostrzeżenie? Czyją ziemię zmienią w orne grunty? Jest jej pod dostatkiem. Z kim chcą walczyć muszkietami? Prężenie muskułów odstrasza wrogów. Mają sprowadzić więcej żołnierzy. Orzeł nie boi się kreta. Tak mawiał mój ojciec. Teraz jest martwy. My, niegdyś dumni Taskarorowie, żebrzemy u naszych przyjaciół Mohawków o trochę żywności i miejsce do snu. Mógł nie zaczynać wojny. Nie ma pokoju bez kapitulacji. Powoli zalewali nas jak mrówki, zostawiając jedynie swobodę wyboru sposobu śmierci. Widziałem to już wcześniej.
Wielki duch doprowadził nas do drzewa pokoju i poleciał słuchać dalekowidzącego orła. Mędrzec kazał nam trzymać się za ręce tak mocno, byśmy byli nierozerwalni. Biały człowiek nas nie zniszczy, chyba że zapomnimy o naszym wielkim prawie. Nie będzie wojny z białymi. Czemu chcesz, byśmy walczyli z twoimi? To nie żadni moi. Niegdyś świat nie znał większego wojownika niż twój ojciec. Starzeje się. Duch walki uleciał. Ja kazałbym chociaż odebrać im muszkiety, by nie mogli ich użyć. Onida? Pomożesz zdobyć muszkiety? Jeśli was złapią, zginiecie. Mohawk nie boi się zginąć za swoją ziemię. Taskarorow także. Lepiej zmień nastawienie, nim będzie za późno. Muszkiety nas wzmocnią. Słyszałeś ojca. Przecież sam mówił, że prężenie muskułów odstraszy wrogów. Panie Jones, litości. Kupi go najgrubsza kobieta w forcie. Nie założy go, ale będzie udawała, że to jej rozmiar. O której zamykają bramę? O zachodzie słońca. Właśnie zachodzi. Czy po zamknięciu bram można wejść do fortu? Są zamknięte aż do wschodu słońca. Nie martwi się pan o córkę? Zawsze wracają w samą porę. Zawsze? Hej, ty! Słońce zachodzi, Indianie mają być za bramą. Zostawiłam tu swój koc. Leć, tylko szybko. Zamknąć bramę. Proszę pana, wóz. Otwórzcie. Krówka dziękuję. Nie ma za co. Mam dosyć czekania na was z zamknięciem bramy. Proszę o wyrozumiałość, dama zrobi wszystko dla portretu. Zamykać. Biedny Langley. Trzymaj. Skąd się tu wzięłaś? Przyleciała ze mną na mojej miotle. Droga ciotka Agata, przerażająca jak zwykle. Drogi Jonathan, uwodzicielski jak zawsze, nawet w dziczy. To Greta pozuje mi. Ale stowarzyszenie z Massachusetts zleciło ci 20 pejzaży. Zaręczam, że na każdym jest co najmniej jedno drzewo. Pokaż mi je. Najpierw się rozpakujcie, pomówmy o Bostonie i rodzinie. Obrazy mogą zaczekać. Chcę je zobaczyć. Skoro nalegasz... Idziesz, ciociu? Nie obchodzą mnie obrazy, tylko twój charakter. Poprzez obrazy lepiej mnie poznasz. Z chęcią, jeśli zajmiesz się czymś bardziej dochodowym. Malowanie to praca i jeśli przyjechałaś, by znów powtarzać, proszę, bardzo chcę je zobaczyć.
To zajmie chwilę. Taki kawał drogi, a nawet nie przywita się jak człowiek. Dokąd idziemy? Zobaczyć obrazy. Są tam. Greta, zajmij się wozem. Więc jesteś jego modelką. Tak. Pracuje bardzo ciężko i bardzo dobrze. Pokażę pani. To ty? Jestem bardzo piękna. Tak, w bardzo oczywisty sposób. Bardzo ciekawe. Jak możesz żyć w tej norze? Tylko tu śpię i trzymam swoje rzeczy. Póki jest jasno, jestem na zewnątrz. Miałeś wrócić 2 miesiące temu. Człowiek traci tu poczucie czasu. 4 pory roku, święta, dni przestają się liczyć. Wróć ze mną, nim nadejdzie zima. By wmieszać się w politykę? Nie. Jestem malarzem, chcę malować. Jesteś jak dziecko. Trzeba się tobą zaopiekować. Jesteś wyjątkowa. Przyjechałaś tu, bo cię kocham. Co mam z tobą zrobić? Poślubić. Już zdecydowałaś? Tak. Zamieszkamy w Bostonie i będziesz malował ważnych ludzi. Jakbym słyszał ciotkę. To nie było miłe. Wybacz mi. Zgłodniałem. Jak możesz myśleć o jedzeniu w takiej chwili? Może wymyślisz coś bardziej ekscytującego. Nie rozumiem cię. I nie musisz, bo mogłabyś stracić swą przyzwoitość. A czymże byłaby dama bez swojej przyzwoitości? Z najedzonym mężczyzną łatwiej rozmawiać. Taka ze mnie dama i Cynthio. Plays the strings of my banjo and tells me my darling is true. Need your kiss, little sweetheart, when the day is done. Need your kiss, little sweetheart.
put my heart in my song. Good appetite. Smacznego. Miejscowa piękność. Powinni ją pokazywać jako przestrogę dla porządnych młodych ludzi. Ma pani tęgi żart. Nie pani, lecz panna. A dlatego, że przez ten żart śmiałam się z oświadczyn i w końcu obrócił się przeciwko mnie. I jesteście. To jest pan Butler. Jak się pan ma? Kapitana już znasz. Panowie też już chyba się znają. Ciężko się nie znać w tak małej społeczności. Namalował coś ciekawego? Wiele ciekawych rzeczy. Pan Adams nie pokazał nam żadnych swoich prac. Nie sądziłem, że pana ciekawią. Ciekawi mnie wszystko, co dzieje się w Dolinie Mohawk. Długo pan tu mieszka? Urodziłem się tu. Moja rodzina była tu jedyną białą rodziną. Przed przybyciem osadników traktowałem dolinę jak swoją własność. Indianie chyba byli tu wcześniej. Indianie to dzikusy. Mają mniej praw od zwierząt. Hiszpanie słusznie zrobili z nich niewolników. Irokez nie da się zniewolić. To trzeba ich wyrżnąć, nim oni wyrżną nas. Nikt mnie nie słucha. Przyjdą osadnicy, potem duchowni, żołnierze, a nawet malarze. Wcisną dolinę w małe ramy. I to będzie koniec wolności. Idioci. Przerażający człowiek. Nie wiem, kogo nienawidzi bardziej, Indian czy osadników. Nie jest do końca normalny. Myli się co do Indian. Damy im spokój, to oni nam też. Czemu czegoś nie zrobisz? Poradzą sobie beze mnie. Wstrzymać ogień. Nie strzelajcie do cieni, pewnie już ich nie ma. Niech oddział przeszuka fort. Jak się tu dostali? Też mi żołnierze. Dowiem się, jak przyszli. Siadajcie i jedzcie. Jak możesz teraz jeść? To się połóżcie. Kto by zasnął w takim zamieszaniu? Nim się położycie, będzie po wszystkim. Jestem zmęczona, ciociu. Ktoś musi sprawdzić, czy w sypialni nie ma Indian. Chodźcie. Są tu jacyś Indianie?
Masz za sobą długą podróż. Pośpij jutro. A ty co będziesz robił? Pracował. Z tą lalą? No i z krową. Muszę skończyć obraz. Dobranoc, kochana. Dobranoc, ciociu. To nie Boston. Smętną miną nie zdziałasz tu za wiele. Piękna. Puść mnie. Nie. To mnie zabij. Lubię piękne rzeczy, ale muszą być żywe. Wolę cię malować. Cudowna. Oczy jak błyskawice. Jest w pokoju tego malarza. Chodźmy. Idą tu. Schowaj się tam, szybko. Jest. Zbudowaliśmy tunel 10 lat temu, by na wypadek ataku móc zaskoczyć Indian. Ktoś musiał im go otworzyć. Odwiedzili cię ostatnio jacyś Indianie? Nie więcej niż zwykle. Przynieś beczkę prochu. Był taki spokój, że zapomniałem o tunelu. Co w nich dziś wstąpiło? Nie wiem. Są wredni, lubią zabijać. Każdego parszywego, przebiegłego czerwonego drania trzeba oskurować. Mają pozwolić odebrać sobie ziemię? Po czyjej jesteś stronie? Niczyjej, jestem malarzem. Brzmisz jak miłośnik Indian, panie malarzu. Nie mam powodu do nienawiści. Widziałeś, co dziś zrobili? Może to nasza wina. Jak się nie podoba, możesz odejść. Obrazy na pewno nie pomogą Dolinie. Włóż to do tunelu. Wybacz. Podwoić straże i szukać dalej. W porządku? Tak, dziękuję. Chyba musisz tu zostać do rana. Przemycę cię w moim wozie za bramę. Czemu? Może nie umiem inaczej. Nie jesteś jak inni. Słyszę to, odkąd skończyłem 6 lat. Inni powinni być jak ja. Szkoda. Coś taka wrażliwa. Chcę tylko zobaczyć twój drugi profil. Cudowna. Muszę cię namalować. Wybacz, ale to wszystko, co mogę ci zaoferować. Dobranoc.
Dzień dobry. Good morning. Dzień dobry. Jonathan is going Jonathan fetch poszedł po krowę. Po co mu krowa, skoro ty już jesteś na obrazie? the cow is expected by the Ludzie z Massachusetts Society. wiedzą o krowie. Ja mam być niespodzianką. Is it true that in To New England prawda, the że men gdy carry w hot Anglii water jugs mężczyzna when they go zaleca courting się a do lady? kobiety, to nosi jej dzbany z gorącą wodą? Dzień dobry paniom. Dzień dobry, Jonathan. Muszę dziś wykorzystać to piękne światło. Chcę jechać z tobą. Po wczorajszej nocy nie wiadomo, co Indianie mogliby zrobić. Ty też nie powinieneś jechać. Mam z sobą talizman ochronny. Ty, Greto, też zostaniesz. Dziś maluję tylko krowę. Do zobaczenia wieczorem. Who will get your lunch? A obiad? Wydoję krowę. Otwierać. Dziś opuszczasz fort na własne ryzyko. Dobra, otwierajcie. Otwórzcie mu. Możesz wyjść. Są na ciebie złe. Przejdzie im. Która cię kocha? Żadna. Przecież cię całują. Dla zabawy. Indianka nie całuje, nawet dla zabawy. Usiądź przy mnie. Onido, pocałuję cię. Co cię tak bawi? Ta mina, jaką zrobiłeś. Przed pocałunkiem należy zamknąć oczy. Czy zamykam oczy przed zachodem słońca? Co to ma do rzeczy? Jest piękny jak wiosenne kwiaty albo światło odbijające się w tafli wody. Zamykasz oczy tylko przed brzydotą, więc całowanie musi takie być. Brzmi logicznie, ale nie jest. Masz męża? I jeszcze nie. Czemu? Na pewno jest wielu. Jest i co? Zresztą boję się. Czego? Co zrobią z nami biali? W tym, co wtedy mówiłeś w pokoju, nie było nienawiści. Pojedź ze mną do naszej wioski. Opowiesz swoim, że potrafimy żyć w pokoju. Pozwolisz mi malować? Schowaj się. Nie ma mowy, że... Czemu jesteś z tym białym? Bo wy, wielcy wojownicy, mnie tam zostawiliście. Nie mieliśmy szans. Będziesz miał szansę wytłumaczyć się mojemu ojcu. Możesz wyjść. Ogień zgasł, a dym czołga się po ziemi jak przelękniony pies. Wychodź. Czemu muszą tyle gadać? Jeśli mówią o mnie, tracą czas. Nie jestem Mohawkiem. Jesteś Irokezem, a mój ojciec jest ich wodzem.
Gdy młody płomień zaczyna sięgać drzew, trzeba go ugasić, nim spali cały park. Nie ugasić, ale przenieść w odpowiednie miejsce. Postąpili wbrew mnie. To wina Taskarorów. Gość ma szanować dom gospodarza. Młodość i nienawiść pchają do złych decyzji. Musimy to zrozumieć. To boli. Ostrożnie, Onido. Blada twarz jest delikatny i kwiczy jak mała świnka. Gadasz jak głupiec. Mężczyznę zabiłbym za taką obelgę. Teraz gadasz jak banda głupców. Wstań, Kiyoga. Wstydziłbyś się walczyć z chłopcem. W porządku? Dobry z ciebie chłopak, Kiyoga. Ale musisz nabrać masy, by mierzyć się z takim wielkim gościem. Nauczysz mnie, jasne. Dobry gość nie demoluje domu gospodarza. Proszę o wybaczenie. Bądź też łagodny wobec niego. Ja przypominałem swojemu ojcu, że też był kiedyś młody. Zawsze działało. Mówiłam, że to przyjaciel. Wierzę. Zawsze jesteś tu mile widziany. Namaluję was i wasze obyczaje i pokażę moim ludziom, by lepiej was poznali. Ci, co dużo gadają, kończą gryząc piach. Widać wóz? Nie. Dobra, zamykajcie. Czy kiedyś wracał tak późno? Nie, to niepokojące. Pewnie zabili go Indianie. Co za okropny człowiek. Nie powinien tak mówić, nie mając pewności. A co innego może być przyczyną? Chyba nie ma tam pięknych kobiet. Nalegam, by wszcząć poszukiwania tego człowieka. Gdzie by go pan szukał? Zacząłbym od wioski Mohawków. Nie będą zadowoleni. To puścimy ich z dymem. Nie prowadzimy z nimi wojny. A wczoraj wpadli na herbatkę? Jeśli nie wyślesz żołnierzy, pójdę sam z osadnikami. Brama jest zamknięta i do rana nikt stąd nie wyjdzie. Nie wiemy, czy Jonathan ma kłopoty. Może zgubił krowę i jej szuka. O czym śpiewają? O Dekaniwidzie. Przyniosła Irokezom miłość, radość i drzewo pokoju. Nim cię poznałem, nie sądziłem, że Indianie się uśmiechają. Czy jastrząb krąży wokół gniazda śpiewającego ptaka? Równie dobrze mogłabyś mi powiedzieć, że Indianie latają wśród aniołów. Owszem. Czemu biały człowiek nie umie kochać? Czy jastrząb kocha okrążać ptasie gniazdo? Więc miłość nie jest ci obca, jak tobie śmiech i pokój. Cieszę się.
Z Ontario przybył Nestor rodu Irokezów, by zasadzić drzewo pokoju za jeziorem Onondaga. Drzewo mające swe korzenie w niebie. Odrzuć ją. Chodź po nią. No, odrzuć. No, chodź. Teraz ty pójdziesz. Minęło tyle dni. Jak może pan tak bezczynnie stać? Wiedział, że opuszczenie fortu nie jest mądre. To mieszczuch. Nie zdaje sobie sprawy, jakie to niebezpieczne. A powinien, długo tu mieszka. To z nas robił problem. Pewnie już go naprostowali. Jak możecie się śmiać? Bo to mężczyźni. Próbują ukryć swój strach przed tym, by po niego pójść. Nie będę bił się o niego z Indianami. Zbiory są teraz dla mnie najważniejsze. Puśćmy to płazem, a stracisz i zbiory, i życie. Nie zaczniesz nowej wojny z Mohawkami. Ale ona już trwa. Zaczęli ją przed kilkoma dniami. Teraz to. W końcu wyrżną nas wszystkich. Ma rację. To głupiec. Irokezów są tysiące, nas może 200. Nie damy im rady. To wasz problem, my wracamy do Bostonu. Bardzo mądrze. Nie ruszę się, dopóki nie dowiem się, co z Jonathanem. Czułam, że umrę starą panną. A ten dokąd?
Kapitan z fortu. Niech wejdzie. Tak biały przyjaciel pozdrawia Kołanena? Wybacz mi. Ten bezmyślny człowiek zniknął przed kilkoma dniami. Myśleliśmy, że umarł lub zaginął. Rozbawiło mnie, że radośnie maluje tu sobie twój portret. Powinien raczej spotkać się z twoim gniewem. To zamierzam, jeśli pozwolisz. Powinienem cię stłuc za to, co narobiłeś. Co zrobił? Niemal doprowadził mnie do szaleństwa. Osadnicy nie rozumieją Irokezów. Słuchają tego wariata Butlera, który straszy ich rzezią. Gdy Jonathan zniknął, powiedział, że go zabiliście i zaczął namawiać ich do wojny jako kary dla was. Chyba wrócę i pokażę im, że żyję. Ale wrócisz do nas? Jak najszybciej. Pójdziesz z nim, Kyoga. Da im to do zrozumienia, że wódz chcący wojny nie wysyła jedynego syna do wroga. Dziękuję mojemu Bogu za ciebie i twoją żonę, za waszą dobroć i mądrość. Życzę wam długiego życia. I ja tobie również. Jak szybko się zbierzesz? Muszę zabrać obrazy i zapasy, no i tę krowę. Więc nie będę czekał, tylko postaraj się zdążyć przed zachodem. Wrócę jutro. Zachowuj się porządnie wśród białych. Tak, matko. Nie rozumiem. Miał być przed zachodem. Czy coś mogło się stać? Gdy wyjeżdżałem, nic na to nie wskazywało. Cały on. Gdy maluje, zapomina o Bożym świecie. Lepiej się połóżmy. Dobry wieczór. Czemu ukrywasz się jak indyjski wojownik? Wojownik? Sam pan przecież powiedział, że Indianie są nastawieni pokojowo. Ewakuuj fort i dolinę. Inaczej zginiecie w ciągu doby. Za bardzo się pan martwi. Jeszcze nabawi się pan wrzodów. Wielki Duch naznaczył ten dzień. Naznaczył go dniem Jego śmierci. Teraz złożony do ziemi ponownie narodzi się młody Kyoga. Otrzyjcie łzy, by ze spokojem spojrzeć na świat. Ostrożnie otwórzcie uszy, by usłyszeć słowa.
Uwolnijcie zaciśnięte gardła, by wypowiedzieć to, co macie w sercach. Codziennie tracimy bliskich nam ludzi, dzieci, wnuków, więc tkwimy w morzu krwi. Widzę ducha Taskarorów i ducha Mohawków idących przez las, gdyż jesteście martwi. Martwi jak Kyoga. Zamordowali was biali, tak jak Kyogę. Duchy muszą przemierzać ziemię, bo biały człowiek zbezcześcił miejsca pochówku i zmarli nie znajdują odpoczynku. To widzę, patrząc na ciało Kyogi. I nikt nie mówi, by każdą kroplę jego krwi pomścić życiem setki białych. Rozpaczasz, bo nie miałeś odwagi walczyć. Jesteście martwi. Nie. Twoje słowa przepełnia gniew. Zapewne masz ku temu powody, ale żaden z nas nie może wypowiedzieć wojny. To Rada o tym decyduje. Ty opowiesz się za pokojem, bo twój umysł posiadła kobieta, a biały posiadł twą córkę. Widziałem na własne oczy. Nie. Onido, idź do domu. Biały zabił mojego syna. Ty nie zabijesz mi córki. Kocham ją. Biały człowiek nie zna miłości, tylko podbój. Niech gońcy wezwą wodzów klanów na naradę wojenną. Czemu zabili mojego brata? Nie wiem i nawet nie próbuję zrozumieć. Wiedzieli, że to rozpęta wojnę. To szaleństwo. Gdyby księżyc zaczął wykrzywiać się słońcu, gwiazdy skakałyby sobie do gardeł jak wściekłe psy, bo ci biali są wściekłymi psami. Wyrzekają się własnych ludzi. Który biały tak zrobił? Ten Butler. Powiedział memu ojcu o nowych muszkietach. Butler? Czemu? By ojciec wypowiedział wojnę osadnikom. Musimy uciekać póki czas. Jeśli Rada zagłosuje za wojną, a zagłosuje, ty zginiesz pierwszy. Czemu Butler? On się nie liczy. Myśl o sobie. Jesteś biały, krew za krew. Jonathan za Kyogę. Zabiją cię i wrzucą za bramę fortu. Tak wypowiedzą wojnę. Wybrali wojnę. Trzeba ich powstrzymać. Nie. Zabiją cię, uciekaj. Jonathan! Jestem twoim przyjacielem. Jesteś biały. To nieważne. Nie obwiniaj wszystkich białych za to morderstwo. Daj mi znaleźć tego, kto to zrobił. Oferowaliśmy pokój, a dostaliśmy śmierć, więc damy im wojnę. Wypowiedzmy wojnę jego ciałem. Niech tak będzie. Matko, pojmali Jonathana. To nasz wróg. Wiesz, że nie. Jego skóra jest biała. Nie znam koloru serca, bo go nie widzę. Nie brzmisz jak moja matka. Jestem też matką Kyogi. Kochałam go. Kochasz też białego. Zabiję tych, którzy zabiją jego. Nawet jeśli to będzie mój ojciec. Też muszę przestrzegać zasady krew za krew.
To człowiek stworzył to prawo, bo tylko on tak delektuje się zabijaniem, wiedząc, że kobieta nadal będzie wydawała życie, które wypełni śmierć. Na co czekasz? Uwolnij go, nim ci żądni krwi głupcy go zabiją. Nie ruszaj się. Nie umrzesz tak szybko. Będzie ogień i powolne obdzieranie ze skóry. Będziesz umierał po kawałeczku. Pierwszy należy do mnie. Rozetnij mnie. Pośpiesz się, ktoś mógł to usłyszeć. Przeskocz przez ten mur, po drugiej stronie są zarośla, nic ci nie będzie. Chodź ze mną. Muszę być ze swoimi, a ty ze swoimi. Bez ciebie nie idę. Wolisz tu umrzeć, niż ostrzec swoich? Kocham cię i po ciebie wrócę. Zamykam oczy, gdy cię całuję. Już wiem dlaczego. Powiedz mi, miłość to przymykanie oczu na wszystko poza jej pięknem. Idź, póki mam zamknięte oczy. Ktoś biegnie. Wygląda na rannego. Pomóżcie mi.
Przekaż pułkownikowi, że nas ostrzeżono. Powstrzymamy ich przez jakiś czas, ale niech jak najszybciej przyśle pomoc. Zamknąć bramę. Otwórzcie ją. Nikt nie opuści fortu. Nie będę tu siedział jak więzień. Każdy mężczyzna jest tu potrzebny. Ostrzegałem cię, ale nie słuchałeś. Teraz chcesz, bym umarł jak reszta. Otwieraj bramę. Czemu ich ostrzegłeś? Jakie miałeś informacje? Chyba wystarczy, że ich ostrzegłem. Mówiłeś, że zaatakują w ciągu doby. Dobrze przewidziałem, co? Syna Kołanena zabito jakieś 24 godziny temu. Wiedziałeś? Co znaczy dla mnie jeden Indianin? Skąd wiedziałeś, że Kiogę zabito? Miałem wizję. Ile strzałów oddano w tej wizji? Wystarczająco, by go zabić. Jeden wystarczy, gdy ktoś umie strzelać, ale dwa to przyjemność. Doniesienie wodzowi o muszkietach też było przyjemnością? To kłamstwo. Mohawk mi powiedział. Wierzysz Mohawkowi, a nie Białemu? Dobrze wiesz, że oni nie kłamią. Zabiłeś go, bo idą. Skoro nalegasz, Butler, otwierać. Jeśli ci się uda, powiedz im, że z przykrością użyjemy nowych muszkietów. Otwierać! Wpuśćcie mnie! Odejdźcie od bramy. Przynieść moje muszkiety. Na litość, otwórzcie! Wejdźcie do środka pomagać przy rannych, tak będzie lepiej. Czekać. Czekać. Ognia.
Uciekają. Wrócą, ale znowu im pokażemy. Greto, przynieś wino dla wszystkich. I brandy. Jest za dobre dla Indian, nie doceniliby jej. Spokojnie, poród bardziej boli. A skąd pani niby wie? Daliśmy im popalić. Uciekli. Wrócą? Większą grupą. Co jeśli pomoc nie przyjdzie na czas? Nie myśl tak. Powstrzymamy ich do nadejścia pomocy. Jonathan nie powinien walczyć. Jeszcze oślepnie albo straci ręce. To artysta. By być artystą, najpierw musi być mężczyzną. Dziś nawet kobiety walczą. Źle o tobie mówiłam, przepraszam cię. Nie słyszałam. Taka moja natura. Greto, kochasz Jonathana? On nie kocha mnie. Tylko to się liczy. Miłość rozkazuje, ale nie słucha. Muszę zanieść wino mężczyznom. Co tak stoisz? Ludzie potrzebują pomocy. Jeśli przeżyjemy, wróć do Bostonu. Nie by mnie poślubić, na to już nie liczę. Ale by pracować, albo chociaż żyć, by pracować. Nie wiem, pomyślę, Cynthio. Nie utrzymamy murów. Wycofać się. Zabierzcie, ile zdołacie. Przenieść ich. Zablokować okna.
Zmarłych jest pełno jak liści, a umarli na marne, bo w tej wojnie nie ma wygranych. Aresztujemy cię, ale nie wielkich Irokezów. Od teraz będziemy słuchać ostrzeżeń Taskarorów i płomienie wojny zapłoną od oceanu aż po wielką rzekę. Wypędzimy stąd białych jak Francuzów przed 100 laty. To zabójca twego syna. Nie był ani twoim, ani naszym przyjacielem. Chciał wypędzić nas z doliny. Czy warto przez niego toczyć wojnę? Dostanie, czego chciał? Dość już ludzi zginęło za jego przyczyną. To wszystkie. Opiekuj się nimi. Jeśli będzie pan kiedyś w Bostonie, proszę nas odwiedzić. Ty też, Gretto. Miło było cię poznać. Cieszę się z powrotu do cywilizacji, z dala od tych obrzydliwych Indian. Zawieź moje obrazy do Massachusetts. Jest 11 obrazów więcej niż zamówiono. Nie jedziesz z nami? Nie, droga ciociu, zostaję tutaj. Żegnaj, Cynthio. Miłej podróży i... Miłość rozkazuje, ale nie słucha. Greta mnie nauczyła. Zawsze to wiedziałaś, też jesteś kobietą. Greto, nadal uważam cię za najmądrzejszą kobietę, jaką znam. Otrzyjmy łzy. Wielki Duch zesłał nam Syna w miejsce tego, którego straciliśmy. Nadajemy ci imię Kyoga. Bądź szczęśliwy, póki twój duch nas nie opuści. Teraz idź do Onidy. Czemu zamykasz oczy? Czekam na pocałunek. Przy nich wszystkich? Czyli można się czegoś nauczyć od białego człowieka. Tekst polski Natalia Karnas. Czytał Maciej Więckowski.